Cześć, witajcie na moim kanale. Jeśli jeszcze mnie nie znacie, nazywam się Hubert, a to jest Toyota Castrol Toms Supra. W dzisiejszym odcinku chciałbym pokrótce opowiedzieć Wam historię tego samochodu oraz zrecenzować model, jaki przygotowała dla Was Tamiya. Zapraszam. Supra elektryzuje serca fanów motoryzacji już od blisko 30 lat. Pierwsze egzemplarze Supry zjechały z taśmy produkcyjnej już w 1992 roku, a sama produkcja trwała do roku 2003. Oczywiście mowa tutaj o najbardziej kultowej czwartej generacji. Ilość ciekawostek na temat cywilnej wersji Supry jest tak duża, że zasługuje na osobny film. W tym odcinku chciałbym jednak się skupić na jej wyścigowej wersji przygotowanej przez Toms. Tachi Oiwa Motorsport to japońska firma wyścigowa z siedzibą w Tokio, założona przez Nobuhide Tachi i Kiyoshi Oiwe w 1974 roku. Od początku blisko współpracowała z Toyotą i Lexusem, mając ich fabryczne wsparcie. Zanim jednak przejdziemy do historii konkretnego samochodu, chciałbym pokrótce omówić, jak wyglądało ściganie się w Japonii. Choć w dużej mierze wszystkie te serie wyścigowe są analogiczne do ich odpowiedników w Europie. W Japonii wyróżniamy trzy główne serie wyścigowe. Pierwsza z nich to Formuła, utworzona w 1973 roku pod nazwą Formuła 2000. Przez lata ewoluowała i zmieniała nazwy. Kolejno na Formuła 2000, Formuła 2, Formuła 3000, Formuła Nippon, aż do obecnej Superformuła. Jednomiejscowe bolidy wyglądem przypominają zupełnie te z Formuły pierwszej. Warto odnotować, że seria ta istnieje nieprzerwanie od blisko 40 lat. Druga, o zdecydowanie krótszej historii, to All Japan Sports Prototype Championship. Utworzona w 1983 roku, krajowa seria była częścią Mistrzostw Świata Endurance. Niestety została w pełni zdominowana przez bolidy Porsche 956, jednak zapewniła nam mnóstwo fenomenalnych pojazdów produkcji Nissana, Toyoty czy Mazdy, których wygląd, dźwięk czy osiągi zachwycają do dziś. Trzecia i zarazem najbardziej istotna z punktu widzenia dzisiejszego filmu seria, o jakiej opowiem, to All Japan Grand Touring Car Championship. Powstała ona w 1993 roku po wygaszeniu All Japan Sports Prototype Championship. Głównym powodem tej zmiany była chęć uregulowania mocy pojazdów oraz budżetu ekip. Miało to zwiększyć atrakcyjność wyścigów oraz nie doprowadzić do dominacji poszczególnych teamów. Warto dodać, że w 2005 roku została przemianowana na serię Super GT i w takiej formie istnieje do dziś. Pierwsze 3 lata serii były dość chaotyczne pod względem tego, jakie samochody dopuszczane były do startów. Zmiany były wprowadzane nawet w trakcie trwania sezonu i mieliśmy tutaj miks klas takich jak GT, GT1, GT2 czy nawet prototypowe bolidy. Pierwszy rok serii był tak chaotyczny, że niektóre źródła wręcz nie traktują go jako pełnego sezonu GT, za pełny start podając rok 1994. Dopiero pod koniec 1995 roku nastąpił jasny podział na klasy GT300 i GT500, które regulowały moc startujących w nim samochodów odpowiednio do 300 i 500 koni mechanicznych. Rok 1994 został w całości zdominowany przez team Nissana i ich Skyline'a R33 GTR, którzy na podium całej serii zajęli 2 pierwsze miejsca, tuż przed Ferrari F40. Z punktu widzenia modelu Castrol Toms Supra kluczowy będzie rok 1995. Był to debiut Tomsa w serii JGTC. W
Wtedy też, w świadomości wszystkich fanów motoryzacji na całym świecie, utrwalił się widok jednego z najbardziej charakterystycznych i kultowych samochodów wyścigowych w historii. Biel, połączona z zielenią i czerwienią, na torze wyścigowym przestała kojarzyć się już tylko z włoską flagą. Od blisko 30 lat są to barwy Castrol Toms Supry. Za kierownicą auta z numerem 36 zasiadła załoga w składzie Michael Krum oraz Masanori Sakiya. Ten pierwszy był upieczonym mistrzem świata klasy Formuła 3, natomiast ten drugi był pierwszym Japończykiem, który w tym samym roku wygrał wyścig Le Mans 24. Warto w tym miejscu wyjaśnić pewne techniczne aspekty Supry w specyfikacji JGTC. Większość z Was, słysząc słowo Supra, ma przed oczami najbardziej kultowy silnik Toyoty o oznaczeniu 2JZ GTE. Podwójnie doładowany 280-konny V6 w połączeniu z manualną skrzynią biegów osiąga nie tylko fenomenalne osiągi, ale także kosmiczne ceny na aukcjach internetowych. Współcześnie ceny dobrze zachowanych egzemplarzy przekraczają $200,000. Jeśli wydaje się Wam, że kultowość tego silnika wynika z jego sukcesów w serii JGTC, to jesteście w błędzie. Ówczesne przepisy w serii JGTC zezwalały producentom montować dowolne silniki w ich samochodach, o ile były to silniki wyprodukowane przez ich koncerny. W przypadku Castrol Toms Supry wybór padł na blisko 500-konny silnik Toyoty o oznaczeniu 3S GTE 503E. W inaugurującym sezon wyścigu Suzuka GT300 zespół Toms zajął przyzwoite, punktowane 6. miejsce. W drugiej rundzie powtórzyli oni sukces z pierwszego wyścigu. Choć wyniki były bardzo dobre, to co najlepsze miało dopiero nadejść. Już w trzecim wyścigu sezonu, na ciasnym i technicznym torze Sendai Highland, trwała zacięta walka aż do ostatniego zakrętu pomiędzy Toyotą a Nissanem. Ostatecznie to błąd kierowcy Nissana zadecydował o końcowej klasyfikacji wyścigu, a zespół Toms sięgnął po swoje pierwsze upragnione zwycięstwo. W drugiej części sezonu niestety nie udało się powtórzyć tych rewelacyjnych wyników. W czwartej rundzie zespół zajął 7. miejsce, a w 6. 4. W 5. rundzie niestety zespół wyeliminowała awaria turbosprężarki. Finalnie załoga Toms zakończyła sezon na 5. miejscu, ustępując pola zespołom Nissana oraz Porsche. Jak wspominałem już wcześniej, rok 1996 był pierwszym z jasnym podziałem klas na GT300 i GT500. W tym sezonie zespół Toms zdecydował się na wystawienie aż 2 załóg w mocniejszej klasie. Miejsce Michaela Kruma w samochodzie z numerem 36 zajął Pedro de la Rosa, który w tym samym roku został mistrzem świata azjatyckiej Formuły 3, a w późniejszych latach był kierowcą Formuły 1. W samochodzie z numerem 37 pierwszym kierowcą został Eric Comas, będący byłym kierowcą Formuły 1, który odszedł z niej, będąc naocznym świadkiem wypadku Ayrtona Senny. Gdy wydawało się, że rok 1996 upłynie pod znakiem rywalizacji Nissana z Toyotą, na horyzoncie pojawił się dość nieoczekiwany konkurent w postaci McLarena F1 GTR. Historia McLarena F1 to materiał w zasadzie na osobny film. Niezwykle udana konstrukcja, będąca przez lata najszybszym seryjnie produkowanym samochodem, miała także bardzo solidne zaplecze wyścigowe. Jak na ironię, był to samochód, w którym Masanori Sakiya, kierowca Supry z numerem 36, wygrał po raz pierwszy Le Mans 24 w 1995 roku. W GT500 McLaren F1 okazały się bezkonkurencyjne, wygrywając aż 4 z 6 zaplanowanych na ten rok wyścigów. Tylko podczas jednego weekendu wyścigowego McLareny F1 nie załapały się na podium. I właśnie wtedy dla zespołu Toms po raz kolejny szczęśliwy okazał się ciasny i techniczny tor Sendai Highland. W tej rundzie obie Toyoty znalazły się na podium, zajmując pierwsze i trzecie miejsce. Z biegiem sezonu to załoga z numerem 37 okazywała się jednak coraz lepsza, co znalazło odzwierciedlenie w klasyfikacji generalnej, w której ustąpiła pola tylko obu załogom McLarena. Teoretycznie mocniejsza i bardziej doświadczona załoga z numerem 36 musiała uznać dodatkowo wyższość załogi Nissana. Przeglądając klasyfikację generalną, rzuca nam się w oczy jeszcze jeden fakt, mianowicie jak bardzo prestiżowa stała się seria JGTC. W zasadzie od 1996 roku nie była to już seria, którą interesowali się tylko Japończycy. Wygrywały w niej najszybsze europejskie samochody, a na listach startowych można było znaleźć znane europejskie nazwiska. Mam tutaj na myśli m.in. Ralfa Schumachera, Johna Nielsena i Davida Brabhama.
Być może pamiętacie ich z poprzedniego filmu, gdy wspominałem, że wygrywali oni Le Mans 24 w Jaguarze XJ220C, choć ostatecznie zostali zdyskwalifikowani za nieregulaminowy wydech. W serii JGTC pojawiał się także Tom Kristensen, jak się później okazało, 9-krotny zwycięzca Le Mans 24. Co jednak najciekawsze, jedną z największych i w zasadzie do dzisiaj niewyjaśnionych zagadek było to, że po niezwykle udanym sezonie McLaren F1 wycofał się z serii JGTC. Ciężko stwierdzić, czy na przebieg sezonu w roku 1997 większy wpływ miała decyzja McLarena o wycofaniu się z rywalizacji, czy też to, jak fantastycznie zespół Toms przygotował obie Supry. Pewne jest natomiast, że powracający do auta z numerem 36 Michael Krum stworzył wraz z Pedro de la Rosą fantastyczny duet. Po raz trzeci z rzędu zwyciężyli oni na torze Sendai Highland. Po raz pierwszy jednak wygrali oprócz tego drugi wyścig i 2 razy byli na podium. Sezon zakończyli oni na pierwszym miejscu, mając gigantyczną przewagę nad drugą Suprą w stawce, przygotowaną przez zespół Toyota Sard. Rok 1997 był przełomowy dla Tomsa. Poza fantastycznym sezonem Supry w JGTC stała się jeszcze jedna rzecz. Dla milionów ludzi na całym świecie było to wydarzenie, które ukształtowało ich motoryzacyjną pasję lub po prostu zamieniło ich w wielkich fanów motoryzacji. Wraz z premierą konsoli Sony PlayStation na rynek trafiła najsłynniejsza gra konsolowa na świecie – Gran Turismo. Jeśli byliście tymi szczęśliwcami, którzy w latach 90. mieli dostęp do PlayStation tak samo jak ja, to być może pamiętacie ten obrazek. Castrol Toms Supra została ikoną tej serii wyścigowej. Nie jestem w stanie oszacować, ile godzin spędziłem w Gran Turismo jeżdżąc tym samochodem, ale w zaokrągleniu powiem, że będzie to całe dzieciństwo. Zdecydowanie krócej trwała jednak dominacja Toms Supry w JGTC. Osobiście uważam, że powody tego stanu rzeczy były 2. Po pierwsze, zespół opuścili 2 ubiegłoroczni triumfatorzy. Michael przeniósł się do Europy, gdzie próbował sił w niemieckim DTM. Wziął także udział w Le Mans 24, startując w klasie prototypów, w nie mniej kultowym niż Supra Nissanie R390 GT1. Zakończył ten wyścig na bardzo dobrym 5. miejscu. Drugi, zdecydowanie poważniejszy problem niż niedoświadczona załoga, to rosnąca konkurencja. Do rywalizacji dołączyły 2 samochody, które do dzisiejszego dnia zaskakują osiągami na torach wyścigowych. Nissan Skyline R34 GTR i Honda NSX to kwintesencja japońskiej motoryzacji. Gdy z perspektywy ponad 20 lat wyobrażam sobie rywalizację tych samochodów na japońskich torach wyścigowych, to odnoszę wrażenie, że urodziłem się zdecydowanie zbyt późno. Żałuję, że nie było mi dane doświadczyć na żywo tych wszystkich emocji, które były dostępne dla kibiców zasiadających na trybunach. Zaryzykuję jednak stwierdzenie, że mało kto był wtedy świadom, jak niesamowity spektakl dane mu było wtedy śledzić. Możemy być jedynie wdzięczni, że w dalszym ciągu dostępne są powtórki tych niesamowitych wyścigów. Jak już wspominałem, rok 1998 nie był zbytnio udany dla żadnego z 2 samochodów ze stajni Toms. Praktycznie wszystkie miejsca na podium w całym sezonie zostały zarezerwowane przez Nissana i Hondę. Podzielili także oni między sobą wszystkie zwycięstwa w tym sezonie. Ostatecznie w ciągu całego roku zespół Toms tylko 3-krotnie stanął na podium. Na koniec sezonu nie mogło być więc niespodzianki. Nissan całkowicie zdominował stawkę. Tuż za nim uplasowała się Honda, która poza fantastycznym 2. miejscem na koniec sezonu świętowała także swoje pierwsze triumfy w swoim debiutanckim sezonie w JGTC. Jednym z 2 podstawowych kierowców Hondy w tym sezonie był kolejny utalentowany i wszechstronny kierowca z Europy. Tom Coronel, bo o nim mowa, osiągał także w późniejszych latach w Europie sukcesy w serii wyścigów WTCC. Dopiero w roku 1999 Supra nawiązała równą walkę z kierowcami Nissana i Hondy. Rywalizacja była niezwykle zacięta do samego końca sezonu i ostatecznie zakończyła się dość nietypowym wynikiem. Zespół Toms z 2 zwycięstwami w sezonie ostatecznie zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej. Choć Toms wystawiał w JGTC Suprę aż do 2005 roku, to w malowaniu Castrola mogliśmy oglądać ją tylko do 2001 roku. W swojej 7-letniej historii startów zwyciężali oni nie tylko w pojedynczych wyścigach, lecz także 2-krotnie sięgnęli po zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. Na sukces Supry z numerem 36 pracowało wielu świetnych kierowców, lecz także cały sztab mechaników i inżynierów. Model Tamiya, który tutaj oglądacie, to wielki kawałek historii motoryzacji, zamknięty w bardzo małym kartonowym opakowaniu. Zanim przejdziemy jednak do omówienia zawartości tego pudełka, opowiem Wam jeszcze jedną krótką historię związaną z samochodem Toms Supra.
W zeszłym roku wszystkie media na świecie obiegła informacja o sensacyjnym znalezisku w jednym z japońskich garaży. Po ponad 20 latach ktoś podnosząc zakurzony koc znalazł pod nim poobijany, zardzewiały i pozbawiony silnika biały samochód z naklejką numer 36. Jak się później okazało, było to oryginalne nadwozie samochodu Castrol Toms Supra. Zespół Toms od razu podjął walkę o jak najszybsze odrestaurowanie tego nadwozia. W internecie uruchomiona została zbiórka pieniędzy. Ostatecznie zebrano całość wymaganej kwoty, łącznie prawie $500 000. Po ponad roku ciężkiej pracy samochód ponownie lśnił w blasku reflektorów. Model Tamiya Castrol Toms Supra miał swoją premierę w roku 1995 po zakończeniu sezonu JGTC. Jak wspominałem na początku filmu, był to debiutancki sezon tej załogi w tej serii wyścigowej. Począwszy od roku 1996, nadwozie zostało dość mocno zmodyfikowane pod względem aerodynamiki. W internecie znajdziecie bardzo dużo zdjęć Castrol Toms Supry, jednak będą to zdjęcia z tego późniejszego okresu. Jedną z największych różnic między dwoma nadwoziami to zmodyfikowane wloty powietrza umieszczone zamiast przedniego lewego reflektora. Opakowanie to klasyczne pudełko kartonowe otwierane od góry. Znajdziemy na nim grafiki przedstawiające samochód z każdej perspektywy, co na pewno ułatwi zabawę z kalkomaniami. Zawartość pudełka jest standardowa, aczkolwiek nieco skromna. W środku znajdziemy instrukcję montażu, olbrzymi arkusz kalkomanii i 3 woreczki z wypraskami. Opakowanie jest szczelnie wypełnione zawartością, co powinno gwarantować bezpieczeństwo w transporcie. Instrukcja montażu zawiera krótką historię samochodu przygotowaną w 4 językach. Znajdziemy w niej także listę niezbędnych farb, łącznie 17 kolorów i 1 spray. Tamiya przyzwyczaiła nas do dość rozbudowanej gamy niezbędnych barw i w tym przypadku ilość ta jest stosunkowo krótka. Jakość wyprasek jest bardzo dobra, ilość detali jest zadowalająca, a w oczy nie rzucają się żadne defekty. Karoseria jest przygotowana z dużą starannością. Linie podziału są wyraźne, a ilość nadlewek do usunięcia minimalna. Karoserii nie trzeba wycinać. Jeśli chodzi o minusy, to największym rozczarowaniem wydaje się brak arkusza maskującego na szyby. Choć biorąc pod uwagę, że model sprzedawany jest w stosunkowo niskiej cenie, można to zrozumieć. Drugi element, który może nam dodać nieco pracy, to wstępnie chromowane felgi. Jak to zazwyczaj bywa z chromowanymi elementami, zdecydowanie lepszy efekt osiągniemy po usunięciu farby od producenta i nałożeniu własnej. Ogólne wrażenie jest jednak bardzo dobre, a sam model na pewno sprawi mnóstwo frajdy przy montażu. Warto jednak mieć na uwadze, że formy mają już blisko 30 lat. To, co robi największe wrażenie, to kalkomanie. Ich ilość jest wręcz przytłaczająca. Do naszej dyspozycji są 2 arkusze, główny oraz zauważalnie mniejszy dedykowany na opony. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam wszystkim za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że nie tylko dobrze się bawiliście, ale także dowiedzieliście się sporo ciekawych informacji na temat tego samochodu. Jeśli macie jakieś uwagi co do filmu, dajcie proszę znać w komentarzu. Zapraszam także do śledzenia mojego kanału. Do zobaczenia!